Cześć, witam na swoim kanale. Dzisiaj mamy 3 maja, święto Konstytucji 3 maja. No i z tej okazji nakręcimy specjalny odcinek właśnie na temat Konstytucji. A tak konkretnie jak się kształtowała właśnie historia ustroju tego naszego państwa i czy faktycznie Konstytucja 3 maja z 1791 roku była pierwszą konstytucją w Polsce? Co było pomiędzy Konstytucją 3 maja a Konstytucją marcową z 1921 roku? Czy Konstytucja kwietniowa była przyjęta legalnie? A także czy nasza obecna Konstytucja z 1997 roku została przyjęta zgodnie z prawem i wszystko z nią w porządku? No i tutaj zapraszam do oglądania na odcinek, w którym ja będę mógł w końcu wykorzystać wiedzę, którą zdobywa się na pierwszym roku prawa. Więc jeżeli przypadkiem to ogląda jakiś student pierwszego roku prawa i się zastanawia, po co on się tego uczy, to już odpowiadam. Po to, jak skończycie te 5-letnie studia, pójdziecie tam na sobie aplikację tam radcowską, adwokacką czy jakąkolwiek inną, zdacie ten egzamin zawodowy, radcowski czy adwokacki i założycie kiedyś kanał na YouTubie, jakieś 10 lat później, to wtedy wykorzystacie tą wiedzę, którą uczycie się teraz na pierwszym roku. Konstytucja 3 maja, tak się powszechnie to nazywa. Może nie będziemy jej tak mocno nazywali, bo każdy raczej chyba o niej słyszał. Natomiast faktycznie w czasach I Rzeczypospolitej, w Rzeczypospolitej szlacheckiej, konstytucjami nazywano zwykłe ustawy, które były uchwalane przez ten Sejm szlachecki. No i także przed tą Konstytucją 3 maja były wydawane takie inne ustawy, które miały taki bardziej charakter ustrojowy, czy znaczenie ustrojowe. No natomiast generalnie ten nasz, powiedzmy, polski mit, to jakoś tak tą Konstytucję 3 maja lubi tą celebrować. Z Konstytucją 3 maja związane są niestety generalnie kwestia rozbioru. Rozbiory były pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego, które ówcześnie obowiązywały. Została złamana zasada pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać. Prusy, Austria i Rosja jednostronnie zerwały uprzednie deklaracje o poszanowaniu niezawisłości Rzeczypospolitej. W miejsce umów i przestrzegania elementów, podstaw współżycia międzynarodowego i prawa międzynarodowego, które ówcześnie obowiązywało, znalazła swoje miejsce przemoc oparta o interesy silniejszych sąsiadów. No jak widać, tej Rosji to do dzisiaj zostało. XVIII-wieczna mentalność. Następną taką, można powiedzieć, konstytucją to była Konstytucja Księstwa Warszawskiego. Konstytucja Księstwa Warszawskiego została nadana księstwu przez Napoleona w Dreźnie 22 lipca 1807 roku. Czyli nawet nie została tutaj przyjęta ani uchwalona w Polsce. A co lepiej, tekst takiej konstytucji został opracowany w całości w kancelarii cesarskiej wedle wskazówek Napoleona. Nawiązania ustrojowe zmierzające do oparcia ustroju księstwa w oparciu o Konstytucję 3 maja, o co wnioskowali Polacy, nie zostały przez Napoleona uwzględnione. Konstytucja została opracowana w całości po francusku i także tekst opublikowany, tekst francuski był tekstem autentycznym, dodatkowo zrobili tłumaczenie na język polski. Co oznacza tekst autentyczny? Czyli w razie wątpliwości co do brzmienia tekstu, stosowało się właśnie brzmienie tekstu francuskiego i on obowiązywał. Następną konstytucją była Konstytucja Królestwa Polskiego, która została przyjęta w 1815 roku po Kongresie Wiedeńskim, nadana przez cara Rosji Aleksandra I, który równocześnie przyjął tytuł Króla Polski. Zasady ustrojowe jeszcze w czasie Kongresu Wiedeńskiego opracowywał Adam Czartoryski, a ten przyjęty tekst konstytucji właśnie z 1815 roku jeszcze bardziej je rozwijał. Swego czasu to była najbardziej liberalna konstytucja w Europie. Konstytucja z 1815 roku formalnie przestała obowiązywać po powstaniu listopadowym. Konstytucja, tak samo jak Konstytucja Księstwa Warszawskiego, została opracowana po francusku z tłumaczeniem na język polski. Tekst francuski był autentyczny, czyli w razie wątpliwości stosowało się brzmienie tekstu francuskiego. Konstytucja 1815 roku została zastąpiona przez Statut Organiczny Królestwa Polskiego z 1832 roku, które praktycznie Królestwo Polskie w zasadzie sprowadzało pod kątem ustrojowym do prowincji Cesarstwa Rosyjskiego. Przejdźmy nieco szybciej w czasie. Po odzyskaniu niepodległości została przyjęta mała konstytucja 20 lutego 1919 roku. Miała m.in. ona spalać te 3 różne systemy prawne i 3 różne systemy ustrojowe, bo w tamtym czasie po odzyskaniu niepodległości prawo, które obowiązywało w Poznaniu, było inne
od prawa, które obowiązywało w Warszawie, a jeszcze zupełnie inne było prawo, które obowiązywało w Krakowie. To akurat to były jeszcze naleciałości po zaborcach, które w czasach właśnie II Rzeczypospolitej były stopniowo usuwane. Natomiast akurat to jest czasem smaczkiem, że nawet do dzisiaj w przypadku co niektórych starszych nieruchomości sędziom zdarza się nawet orzekać na podstawie kodeksu Napoleona. Mała konstytucja z 20 lutego 1919 roku, a tak właściwie to była uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 roku w sprawie powierzenia Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania Urzędu Naczelnika Państwa. Ona dotyczyła tymczasowego ustroju państwa. II Rzeczypospolita pod kątem ustrojowym nie była całkowicie jednolita. Jednocześnie wskazać należy, że obowiązywał taki statut organiczny województwa śląskiego, a właściwie taka ustawa konstytucyjna, który właśnie nadawał województwu śląskiemu szeroką autonomię. Następnie konstytucja marcowa z 1921 roku, która została przyjęta, w zasadzie wprowadzała w Polsce system republikański i założeniami ustrojowymi nawiązywała do III Republiki Francuskiej z 1875 roku i wprowadzała system parlamentarno-gabinetowy. Wprowadzało większą władzę parlamentu, niejako wskazując, że taki system powinien być najbardziej odpowiedni również dla Polski, biorąc pod uwagę, że składała się z 3 różnych zaborów, natomiast też po części dlatego, że nie chcieli wprowadzać systemu prezydenckiego, bo wtedy po prostu większość posłów nie lubiło Piłsudskiego i obawiano się, że on zostanie prezydentem. Więc władza prezydencka miała być jak najbardziej ograniczona przez parlament. Konstytucja marcowa generalnie obowiązywała do 24 kwietnia 1935 roku, wtedy kiedy została przyjęta konstytucja kwietniowa, natomiast pewne jej postanowienia zostały już zmienione na podstawie noweli sierpniowej, czyli ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 roku. To akurat to było wtedy po tym przewrocie majowym przeprowadzonym przez Piłsudskiego. Przyjęta taka właśnie nowela sierpniowa wzmacniała przede wszystkim pozycję prezydenta i przyznawała właśnie mu prawo do rozwiązywania parlamentu oraz do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. To miała być tymczasowa, natomiast obowiązywała aż do 1935 roku, wtedy kiedy przyjęto nową konstytucję kwietniową, która właśnie miała wzmacniać tutaj władzę prezydenta. Natomiast generalnie sposób przyjęcia konstytucji kwietniowej to pozostawia za sobą wiele do życzenia. Konstytucja kwietniowa została przyjęta z naruszeniem prawa. Projekt przedstawił Stanisław Car, znany wtedy z naginania przepisów konstytucji marcowej i przeprowadzania czystek w wymiarze sprawiedliwości. Brzmi dosyć znajomo, nieprawdaż? Zamiast normalnego projektu konstytucji Stanisław Car na posiedzeniu Sejmu pod nieobecność posłów opozycji odczytał tezy konstytucyjne, tak zwane swoje, które następnie generalnie tak fortelem przyjęto, że tam miał być im ten cały projekt konstytucji i została uchwalona pod nieobecność. To potem właśnie wykorzystywali komuniści, wskazując, że właśnie ta konstytucja kwietniowa z 1935 roku została przyjęta z naruszeniem prawa, no i przez to była nielegalna. Natomiast faktycznie ona obowiązywała. Czego dotyczyło naruszenia? Przede wszystkim artykuł 125 Konstytucji marcowej, który wymagał, aby wniosek o zmianę Konstytucji był podpisany przez 1/4 ustawowej liczby posłów, a takiego wniosku na porządku dziennym posiedzenia Sejmu, wtedy kiedy przyjęto takie tezy, nie było. Nawiązuje do tych właśnie odczytanych tez konstytucyjnych przez Stanisława Cara. A taki wniosek powinien być zapowiedziany co najmniej na 15 dni przed jego złożeniem. Także naruszono artykuł 47 Regulaminu Sejmu, który zakazywał sprawozdawcy komisji zgłaszać jakiekolwiek wnioski bez upoważnienia komisji. Naruszono także artykuł 53 Regulaminu Sejmu, który nakazywał przeliczenie głosów w przypadku konieczności ustalenia większości kwalifikowanej. Także istniała potencjalna niezgodność z artykułem 3 Konstytucji marcowej, który przewidywał uchwalenie ustaw w sposób regulaminowo ustalony, to jest w 3 czytaniach. Te tezy konstytucyjne, które odczytał Stanisław Car, uznane za projekt konstytucji, zostały uchwalone od razu w 2. i 3. czytaniu. Do konstytucji marcowej później nawiązywał manifest komunistów PKW 22 lipca 1934 roku, w którym właśnie przyjęto obowiązywanie konstytucji marcowej jako jedynej obowiązującej legalnej w opozycji do kwietniowej. Także dodatkowo do niektórych postanowień konstytucji marcowej odwoływała się także mała konstytucja z 1947 roku, już w czasach PRL-u. Następną konstytucją to była konstytucja Stalina z 1952 roku, która regulowała ustrój i funkcjonowanie PRL-u. Mała konstytucja z 1947 roku i konstytucja PRL z 1952 roku faktycznie już zastępowała konstytucję kwietniową. Też wskazuje się, że przykład konstytucji kwietniowej to jest tak zwane desuetudo. To jest akurat taki termin prawniczy, który oznacza właśnie jednym z reguł,
które uchyla daną normę prawną, dany akt prawny, która w wyniku właśnie długotrwałego niestosowania lub nieprzestrzegania w praktyce określonej normy prawnej skutkuje utratą przez nią mocy obowiązującej. Tak jak miało chociażby miejsce z tą konstytucją kwietniową. No jakby tutaj nie patrzeć, komuniści generalnie kontrolowali terytorium przez 50 lat i faktycznie taka konstytucja kwietniowa nigdzie na terytorium Rzeczypospolitej nie obowiązywała, nie była przestrzegana. Po 1989 roku z konstytucją PRL-u ostatecznie miała właśnie zerwać przygotowana już nowa konstytucja. No i tak w 1992 roku ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 roku przyjęto tak zwaną małą konstytucję, a to konkretnie to się nazywało ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach pomiędzy władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. Obowiązywała ona od 8 grudnia 1992 roku do 16 października 1997 roku, kiedy zaczęła obowiązywać konstytucja kwietniowa. Uchwalony 2 kwietnia 1997 roku tekst przez Zgromadzenie Narodowe został zatwierdzony przez ogólnonarodowe referendum, które odbyło się 25 maja 1997 roku. Tutaj przy tym referendum należy wskazać, że frekwencja nie była w nim ponad 50%, natomiast zgodnie z ustawą konstytucyjną z 23 kwietnia 1992 roku o trybie i przygotowaniu właśnie uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucja zatwierdzana była przez Zgromadzenie Narodowe i ona miała być przyjęta w referendum niezależnie od frekwencji. Czyli stanowił to na przykład przepis szczególny lex specialis, który ma pierwszeństwo przed na przykład taką samą ustawą o referendum z 29 czerwca 1995 roku, które w artykule 9 ust. 1 stanowił, że referendum w sprawie istotnej dla państwa, inna kategoria referendum od referendum konstytucyjnego, bo tutaj mówimy o referendum konstytucyjnym, jest wiążące, gdy bierze w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Natomiast tutaj w związku z nadrzędnością ustaw konstytucyjnych nad zwykłymi takimi ustawami, konstytucja została przyjęta. Ostatecznie o ważności referendum z 25 maja 1997 roku zadecydował Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 15 lipca 1997 roku o sygnaturze 3 SW 435/97 i zgodnie z tym orzeczeniem Sąd Najwyższy stwierdził, że referendum konstytucyjne przeprowadzane w dniu 25 maja 1997 roku na podstawie zarządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku jest ważne. W Polsce o ważności wyborów i ważności referendum zawsze decyduje Sąd Najwyższy. No i słuchajcie, ta konstytucja 1997 roku, w zasadzie kwietniowa można powiedzieć znowu, obowiązuje już od ponad 25 lat. Z niewielkimi poprawkami, które chociażby wynikały w związku z tym, że Polska przystąpiła w międzyczasie do Unii Europejskiej, należało dostosować normy prawa krajowego do prawa unijnego, żeby nie było pomiędzy nimi sprzeczności. Poza praktycznie 2 poprawkami ona obowiązuje do dzisiaj. Ma się dobrze, tylko należy jej przestrzegać. No i cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.